Są takie marki i modele samochodów, które są trochę jak, nie przymierzając, choroba weneryczna. Wstydzicie się, że je macie. Do tego stopnia się wstydzicie, że je macie, że nikomu tym się nie chwalicie, nikomu o tym nie opowiadacie. Jak ktoś was pyta, jakie macie auto, to odpowiadacie, tak, żeby was nie zrozumieli. I dokładnie tak było przez lata z Dacią. Ktoś pytał was, co macie? A wy, Dacia. Ale dzisiaj możecie mówić, że macie Dacię, bo Dacia dzisiaj wygląda tak. Patrzę na nią i sam nie wierzę, jak to się Rumuno-Francuzom udało. Naprawdę ten samochód zaczął świetnie wyglądać. Bardzo dobrze zrobiła mu zmiana logotypu, czyli nie napis Dacia, tylko takie odwrócone D i C. Jak nie macie świadomości, jaka to marka, to możecie pomyśleć, że to jakiś fajnie zaprojektowany nowy Chińczyk na europejskim rynku, albo nie przymierzając, Volvo przez te światła, które tutaj, co prawda nie są jak młot Tora, bo tam jest bardziej pionowa ta kreska w Volvo, ale tutaj są bardziej jak Y i nawiązania do tego Y jest trochę więcej w środku, potem Wam pokażę. Natomiast całościowo wygląda naprawdę świetnie. I z przodu, i z boku, i wreszcie nie wygląda przede wszystkim jak samochód z recyklingu, chociaż w tym wypadku tego recyklingu jednak trochę jest, ponieważ na przykład te nadkola albo tutaj te plastikowe nakładki zrobiono częściowo z materiałów, które odzyskano i nawet świadczy o tym, o tutaj ten znaczek, który jest, czyli znaczek recyklingu i po środku cyferka, liczba 20%. Tył jeszcze fajniej wygląda. Znowu mamy nawiązania do Y. Dacia się już nie wstydzi, że jest Dacią do tego stopnia, że nawet w reflektorach tutaj podkreśla, proszę bardzo, że jest Dacią. No i tutaj już mamy rzeczywiście Dacia napisane z tyłu, a nie ten znaczek D i C, które razem jak się połączy, jak widzicie, to wyszedł nam taki, jak mamy tam z przodu. Co jest fajne, to to, że to wszystko jest solidne. Porządnie zmontowane, porządnie przyczepione. Tu, gdzie jest plastik, tam jest plastik. To jest odrębna część, więc jak to uszkodzicie, to można wymienić tylko ten kawałek. Jak to uszkodzicie, to można wymienić tylko ten kawałek. Jak nadkole się gdzieś przerysuje albo uszkodzi, to też można tylko ten kawałek tego plastiku wymienić. To samo tyczy się przedniej części. To jest trzecia generacja auta, które debiutowało w 2010 roku jako model i wyobraźcie sobie, że jako jeden z niewielu w zasadzie współczesnych modeli ten samochód prawie nie urósł, bo chociaż trzecią generację zbudowano na nowej platformie, to ta nowa platforma spowodowała, że auto wydłużyło się o zaledwie 2 mm na długość. Ma 4,34 cm i 3 mm dokładnie od zderzaka do zderzaka. Rozstaw osi, co jeszcze ciekawsze, nie urósł, nie jest taki sam, tylko jest krótszy o 1,5 cm. Urosło jedynie na szerokość o centymetr, a nawet na wysokość jest niższa od poprzednika o 4 centymetry. I to wszystko w czasach, kiedy każde nowe auto w każdym segmencie musi być większe, bo jak nie jest większe, to nie jest nowe. To, co jest nowością absolutną, to to, co trafiło pod maskę. Bo w gamie silników nie mamy już diesla i nad tym można ubolewać. Podstawą jest silniczek o skromnej pojemności 0,9 litra, z którego wykrzesano 100 koni mechanicznych, ma tylko 3 cylindry. Kolejny w gamie jest silnik 1.2 TCE, który też ma tylko 3 cylindry, ale już więcej koni, bo 130 i tam możecie mieć albo wersję z napędem naprzód, albo wersję z napędem na 4 koła. I trzeci silnik, jaki jest w gamie Dacia Duster, to jest to, co my mamy pod maską. Jedyna opcja 4-cylindrowa, czyli silnik o pojemności 1,6 litra, który ma, uwaga, oszałamiające, absurdalne wręcz w tej klasie, niewyobrażalne 90 koni mechanicznych. Tyle, co samochody o tej pojemności miały jakieś 20-25 lat temu. Ale to nie wszystko, bo jest tu jeszcze drugi silnik elektryczny, który ma 50 koni mechanicznych, gdyż Dacia stała się hybrydą. Zamiast diesla 1.5 DCI, który był świetny, nomen omen, bo jeździłem kiedyś takim samochodem, pamiętam, dobrze go wspominam, to zrezygnowano z tego diesla, który już nie spełniał norm, który był klekotem i stwierdzono, że wrzucimy tutaj napęd hybrydowy. No i wspólnie te dwa silniki, elektryczny i spalinowy, generują 140 koni mechanicznych i od 148 do 205 Nm.
Tak to określono w danych technicznych. Co to oznacza, to nie mam bladego pojęcia. No powiedzmy, że maksymalny moment obrotowy, jaki jesteśmy w stanie wykrzesać z całego tego napędu, to tych 200 kilka newtonometrów. Ale jest tu też trzeci silnik elektryczny. Ten trzeci silnik elektryczny ma 20 koni mechanicznych i pełni rolę rozrusznika, generatora, a także steruje pracą skrzyni biegów. Jakiej skrzyni biegów? Nikt tego nie wie do końca. Nikt tego nie wie do końca, nikt do końca nie wie, ile ona ma biegów, a już na pewno nikt nie wie, jak to do końca działa. Bo silnik spalinowy ma swoje biegi, silnik elektryczny ma swoje biegi, do tego dochodzi to HSG, czyli rozruszniko, generatoro, obsługiwacz skrzyni biegów. To wszystko się dzieli, mnoży, potęguje, wyciąga pierwiastek, to w nawiasie, no i tych biegów nawet sami konstruktorzy nie wiedzą, ile jest. Natomiast wada, ogromna wada, nad którą trudno przejść obojętnie, jest taka, że hybryda występuje wyłącznie z napędem na przednią oś, a jednocześnie jest to jedyny Duster, którego macie z automatyczną skrzynią biegów, bo pozostałe są tylko z manualem, więc jak chcecie mieć czteronapędówkę, to musicie zdecydować się na benzynę i na manualną skrzynię. Jak chcecie mieć automat, to nie możecie mieć napędu na 4 koła i nie możecie mieć benzyny, tylko musicie mieć wersję 1.2 TCE. Jak na hybrydę przystało, oprócz silników elektrycznych wspomagających jednostkę spalinową, mamy też akumulator i ten akumulator tutaj jest w tej części, gdzieś tam pod bagażnikiem i ma 1,2 kWh pojemności, więc jest całkiem sensowny jak na hybrydę. Natomiast spowodował, że niestety względem tej wersji TCE benzynowej spadła nam pojemność bagażnika. Spadła z ponad 500 litrów do zaledwie 430. Czyli przez to, że mamy hybrydę, mamy niemal 100 litrów mniej bagażnika. Ale mamy podwójną podłogę. Tam już jest tylko, o proszę bardzo pokażę, tam jest już tylko pusto. Normalnie moglibyśmy mieć tu nawet koło zapasowe, ale w hybrydzie jego mieć nie możemy. Półeczki, taka podwójnie się to składa. Tu nie ma nic, a tutaj jest kieszeń w drzwiach. Można jakieś szpargały sobie trzymać. To jest strasznie ostre. Musicie uważać, żeby w to się nie walnąć, bo naprawdę można sobie nie to, że nabić guzę, ale rozciąć wręcz skórę na głowie. I można sobie tę podłogę tutaj obniżyć, czyli te półeczki wjechać z nimi tam niżej. Jak to zacznę tam wsuwać. No kurwa, nie wiem, jak ja mam to tam wsadzić. Ale to ja po prostu nie umiem tego zrobić. To absolutnie nie jest wina Daci, to jest wina Bąka. No to zostawmy sobie to tak. A to wejdzie tu? I co? Nie, no wyjmijmy te półki po prostu. Dobra, powiedzmy, że chcecie mieć po prostu więcej tego bagażnika, więc nawet podłogę zostawiacie w garażu. Raz, dwa. Jeszcze tutaj jest trochę miejsca. I 430 litrów wcale nie wyglądają źle. Gorzej wyglądają kółka w mojej walizce. Więc jest to bardzo praktyczne 430 litrów. A jeszcze jedno fajne... Wychodź stąd! A jeszcze pokażę Wam jedną fajną, praktyczną rzecz. Deisia oferuje Wam sporo bardzo fajnych, przydatnych akcesoriów. Jak na przykład to. Wiecie co to? Urus się z tego bardzo ucieszy. Robicie tak. Tam to mieliśmy pod spodem źle złożone. Urus. Proszę bardzo. I piesek nie brudzi wykładziny, nie zostawia sierściuchy, bo to jest materiał, do którego sierść nie przylega. Dodatkowo zderzak jest fajnie osłonięty, więc czy wskakiwanie jeszcze raz do bagażnika. Do bagażnika. Już, znudził się. I jeszcze inna fajna, praktyczna rzecz. Dacia ma tutaj, zobaczcie, takie dzyndzle. Dziwne takie dzyndzle i się zastanawiacie, co to jest, wieszaczek? Nie, to nie jest wieszaczek. Możecie dokupić sobie różnego rodzaju akcesoria z serii U-Clip. A teraz będę I-Clip. I możecie sobie tutaj na przykład, w tym miejscu przymocować haczyk. Tak? Tutaj z drugiej strony możecie sobie założyć na przykład cup holder, żeby sobie wozić napoje w bagażniku. Ewentualnie możecie sobie zamocować uchwyt na tablet, żeby pies mógł sobie tutaj oglądać swoje ulubione bajki, na przykład Psi Patrol.
Albo możecie też ten tablet sobie zainstalować o tutaj i też pies będzie mógł sobie na postoju oglądać, siedząc tam pod daszkiem, nie będzie na niego kapało, a jak nie będzie na niego kapało, to nie będzie miał mokrej sierści, jak nie będzie miał mokrej sierści, to nie będzie śmierdziało w środku. Same praktyczne rozwiązania. A tak serio, to w tym miejscu można na przykład mieć lampeczkę, proszę bardzo. Lampeczkę, którą tutaj się uruchamia i ona naprawdę sporo światełka daje. I jak coś sobie robicie na kempingu na przykład, albo jak sobie siedzicie w bagażniku i łowicie rybki, to może Wam światełko przyświecać. I takich mocowań U-Clip jest kilka też we wnętrzu samochodu, za chwilę Wam je pokażę. Tu w bagażniku są raz, dwa, trzecie tutaj i z tego co pamiętam albo 2, albo 3 są tam jeszcze w środku. Fotel pasażera nie ma regulacji wysokości, ale na szczęście mogę go przesuwać do przodu i do tyłu. Teraz siedzi mi się dobrze, tu mogę sobie pochylać dźwigienką, a nie pokrętłem. No i tak jest dobrze. Tutaj wyprofilowanie tej deski sprawia, że mam przed sobą jeszcze trochę miejsca na kolana. Znowu teraz jeszcze pokażę, a nie, to z tyłu Wam, to już Wam potem pokażę. I teraz pytanie, jak będzie za mną. I jak na auto, które ma 4,34 m, czyli jest króciutkie, to jest naprawdę nieźle. No dobra, na kolana nie mam tutaj spektakularnej ilości miejsca, ale jak tu usiądzie dwóch dzieciaków do 1,60 m, to świat i ludzie będą mieli dużo, naprawdę dużo przestrzeni. Plus za to, że na stopy mnóstwo miejsca pod przednim fotelem. Plus za to, że nad głową dużo miejsca. Natomiast oparcie kanapy na przykład jest dosyć pionowe, ale siedzisko na przykład jest wygodne, mam nawet uda tutaj podparte. Bardzo fajna tapicerka. Zobaczcie, jak można zrobić tanią, a ładną tapicerkę. Jest przyjemna w dotyku, ma fajną fakturę, takie ala jeansowe wstaweczki tutaj i na bokach i wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Brak podłokietnika, oparcie kanapy składające się w proporcjach 60/40, choćby tego podłokietnika tutaj brakuje, ale na przykład już isofixy fajnie schowano tutaj. Można mieć też taką tapicerkę łatwą do czyszczenia, jak często wsiadacie ubłoceni albo właśnie psa wozicie, to jest taki też specjalny rodzaj tapicerki w którejś wersji, którą łatwo się czyści. 2 gniazda USB-C dla pasażerów tylnej kanapy to plus i tutaj znowu to ten uchwyt mocujący wszystkie te akcesoria. No i właśnie jak nie macie tego podłokietnika i miejsca na kubki, no to wtedy możecie sobie zainstalować tutaj, w tym miejscu. Natomiast po pierwsze, nie jest to super stabilne. Myślę, że jakby się uparł i mocniej tutaj nacisnął niechcący kolanem, czy jakby dzieciak tu siedział, no to albo by połamał w najlepszym wypadku to mocowanie, a w najgorszym wypadku nawet to i to już rodziłoby pewne problemy, bo nie wiadomo, czy można wymienić sam ten uchwyt, czy trzeba go wymienić z całym podłokietnikiem od razu. Tu jakaś tam mała półeczka jeszcze się znalazła. No i jeszcze wracając do tych akcesoriów, to no oczywiście haczyki czy lampka fajnie, super, ale niektóre, jak na przykład to, czyli możliwość mocowania tutaj tabletu, no to się da, owszem, jeszcze mocniej zakręcić, ale jakość no taka trochę jak z Pepco, jak ze sklepu, wszystko po 5 zł, więc nie jest to spektakularnie dobrej jakości, niemniej spełnia swoją funkcję. Plastik, 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 nawet podłokietnik jest plastikowy tutaj, ani grama materiału. No ja rozumiem, że to jest tania marka, że to ma być tani samochód w pierwszej kolejności, ale wolałbym, żeby kosztował dokładnie 10 zł więcej, 10 zł. I no, dobra, kurna, razy 4 drzwi. 40 zł więcej niech kosztuje, ale niech tutaj do jasnej, ciasnej ma trochę chociaż materiału, żeby można sobie było oprzeć wygodnie łokieć. A tak to nie macie w tym aucie co zrobić z rękoma, bo nie ma środkowego podłokietnika, więc prawej ręki nie umieścicie siedząc na tym fotelu, a lewej na tamtym. I tak samo nie umieścicie jej tutaj, bo wierzcie mi, że łokieć będzie obity po prostu i bolący raz, dwa. Ale znowu plus za takie wstaweczki, że nie jest to gładki plastik i ordynarny, tylko ładnie w niektórych miejscach wyprofilowany, w innych fajnie wytłoczony. Niemniej no całe wnętrze poza fotelami jest w tryskarki, ale posłuchajcie też jak zamykają się drzwi. Widzisz, Mazda, nawet Dacia umie zrobić drzwi, które się ładnie zamykają. Tu niestety to samo, czyli nawet podłokietnik jest plastikowy, więc nawet jak siedzicie za kierownicą, no to niestety boli. Boli to, oj, boli Was. Natomiast plus taki, że to po prostu szmatą wycieracie, zwykłą, proszę bardzo, deszcz się na to może lać, nic temu wtedy nie jest, wycieracie, nic tutaj nie napuchnie, nie będzie śladów. I to jest ten Y
o którym Wam wspominałem. Fajnie, że jest niebieski i też ma fajną fakturę. To jest to nawiązanie do przednich świateł. I jeszcze kolejna rzecz nawiązująca, czyli ten znaczek Y w nawiewach, w kratkach. Środeczek. Jaki jest, każdy widzi. Zupełnie nowy w stosunku do poprzedniego Dustera. Nowocześniejszy. Fajnie wygląda, natomiast no znowu oczywiście wszędzie plastik, ale podkreślam, że gdzieniegdzie z fajną fakturą. Podkreślający, że to jest Duster. Dacia zaczęła się chlubić tym, że ma naprawdę fajny samochód i naprawdę uważam, że poprzednie generacje Dustera też wniosły nową jakość na rynku, bo były tanie i były przede wszystkim roboczymi wołami. Jak ktoś potrzebował samochodu z napędem na 4 koła, który wszędzie wjedzie, który się nie psuje, który jest po prostu solidny, to powiedziałbym, że to był taki następca ładyniwy, tylko trochę nowocześniejszy. Wszędzie po prostu wjechał, dlatego naprawdę to jest całkowicie uzasadnione. Równie dobrze tu byśmy mogli Defender mieć napisane. Dorobił się Duster takiego statusu. Przyjemne, fajne klawisze. Fajnie, że mamy panel tradycyjny do obsługi klimatyzacji, natomiast klimatyzacja jest jednostrefowa, nie a już na pewno nie trzystrefowa. Fajna ta faktura, to już powiedziałem. Tutaj kolejny uchwyt, na przykład na to, żebyśmy mogli sobie zainstalować inny uchwyt, czyli uchwyt na telefon. Niestety znowu, to trzeba powiedzieć też głośno i wyraźnie, no solidność tego rozwiązania pozostawia sporo do życzenia, natomiast on nie wypadnie, bo tu jest dobrze podgumowany i tam jest dobrze przyczepiony, nie tylko na wsunięcie, ale też trzeba nacisnąć przycisk, żeby to na przykład odblokować i wyjąć. Półeczka. Na tej nie warto trzymać telefonu, bo wyleci. W bogatszych wersjach tutaj jest indukcyjna ładowarka, wygumowana, więc telefon już się nie przesuwa. Jak się ładuje, to mamy tutaj kropeczkę pokazaną, jednocześnie tutaj znaczek, że się ładuje, ale jeżeli tak nie trzymacie telefonu i tu go nie ładujecie, to można go naładować jednym z 2 gniazd USB, czyli łącznie tych gniazd jest aż 4. Tu mamy takie gniazdo, a jak tu się ładujecie, to możecie też telefon umieścić sobie tak. Tu jest takie specjalne wyżłobienie, żeby on się na górze nie przesuwał, nie wyleciał, a to jest wszystko podgumowane, więc naprawdę nieźle się trzyma. Super, bardzo fajne rozwiązanie. To, co odróżnia wersję hybrydową i po czym w środku można ją poznać, to oczywiście dzyndzel taki do zmiany przełożeń. I teraz pokażę Wam ciekawostkę. Jak jesteście na postoju, w żadnym wypadku nie uruchomicie silnika spalinowego. Nawet na chwilę możecie deptać ten pedał gazu w każdym położeniu. Tutaj nawet jak na N wrzucę, to też nic się nie dzieje. Wiecie, jak można włączyć silnik spalinowy? Tak. I już się uruchomił, proszę bardzo. Robicie klimatyzację na maksa, wtedy ona pracuje z maksymalną wydajnością i komputer dochodzi do wniosku, nie, no to muszę włączyć silnik, bo przecież za chwilę zabraknie energii. Schodzicie do 21 stopni, silnik spalinowy się wyłącza. To tak z ciekawostek, fajna rzecz. No, twardo, ale na przykład konsola środkowa super zmontowana, porządnie jak na te plastiki i generalnie jak tu dotykacie, to pomimo, że jest plastikowo, to jest naprawdę zajebiście się to wszystko trzyma. I no zobaczcie, nawet słupek tutaj się ugina, ale nie odpada. Nic się tu nie odchyla, jak w nie powiem którym samochodzie. Tutaj multimedia nowe. Fajnie się to trzyma, przyzwoicie, natomiast wystaje, nie każdy to lubi. Same multimedia natomiast działają naprawdę ekstra. Ten ekran ma powyżej 10 cali i teraz tak, ekran domowy, jak sobie wejdziecie, to możecie sobie zmieniać te klocuszki. Na przykład tutaj chciałbym ciśnienie opon, żeby mi pokazywało i już mi pokazuje ciśnienie opon. Bardzo prosty sposób się to wszystko zmienia. Każdy z tych klocków można sobie przyporządkować zależnie od tego, czego najczęściej używamy i wtedy takie 4 mamy tutaj ustawione. Oczywiście jest już bezprzewodowy Apple CarPlay i bezprzewodowy Android i na Androidzie też jest oparty cały ten tutaj system. Działa naprawdę fajnie. Można sobie aplikacje instalować, można sobie podłączyć internet, jest oczywiście telefon, są czytelne, proste ustawienia. Warto skorzystać z tych ustawień asystenta jazdy i sobie na przykład przyporządkować tutaj konfigurację, zrobić My Safety Pro i włączyć tylko te systemy, które chcemy mieć włączone w momencie, kiedy jedziemy. Bo wtedy mamy na przykład
przykład sygnał dźwiękowy przekroczenia prędkości, to obowiązkowe wyposażenie, które jest od jakiegoś czasu w samochodach. I wówczas jak zindywidualizujemy sobie, spersonalizujemy ten nasz tryb jazdy, to wtedy to ograniczenie prędkości i dźwięk za każdym razem przy uruchomieniu samochodu, który się nam włącza, wyłączamy tylko tym jednym klawiszem tutaj i mamy My Safety All On, albo mamy właśnie ten spersonalizowany. No bardzo fajnie, praktycznie, ekonomicznie. Trybów jazdy nie ma jako takich, jest tylko albo tryb normalny, albo tryb eko, wówczas nam się tutaj wyświetla. No i po raz pierwszy mamy cyfrowe zegary, takie w wersji powiedziałbym skromnej, minimalistycznej, bo one mają tylko tam chyba 6 czy 7 cali, ale też wszystko co potrzebne i 3 różne wyświetlacze, czyli jeden taki, który pokazuje nam na przykład linię i jak samochód jedzie z asystentami, drugi taki, kiedy mamy pokazane, kiedy bateria się doładowuje, a kiedy wykorzystujemy maksymalnie moc, kiedy jedziemy w ekonomicznym stylu, no i taki tradycyjny. A tutaj po prawej stronie możemy albo mieć wyświetlane temperatury, albo wskazanie nawigacji, albo ekomonitor, albo przepływ energii, albo dystans, albo na przykład zużycie paliwa. Tutaj pokazuje nam stan zbiornika paliwa, tutaj pokazuje nam stan naładowania tego akumulatora trakcyjnego, który ma 1,2 kWh. Podłokietnik jeszcze głęboki, plastikowy w środku oczywiście. To jest jedna z niewielu miękkich części poza fotelami, w zasadzie jedyna poza fotelami miękka część tutaj. No i jakość tego plastiku niestety daje o sobie znać w momencie, kiedy to zrobicie. Wiecie co tutaj robię? Pogłaszam. Naprawdę, tak na szczycie umieszczono przyciski do pogłaszania. Lepiej zdecydowanie korzystać z tych tutaj na joysticku przy kierownicy. Takim tradycyjnym dla całej grupy Renault. Ale wracając do tego, co chciałem Wam pokazać, no to tu musimy źródełko włączyć i tu musimy radio włączyć i teraz... O Jezu, i to przyciszanie to jest koszmar, ale oczywiście... można zrobić paluchem. Dobra, na ekranie. No, więc jeżeli chodzi o jakość montażu, to jest naprawdę nieźle, jak tego dotykacie. Dopiero jak zaczyna radio grać, pojawia się ten bas, no to wszystko tutaj zaczyna rezonować, a szkoda, bo samo radio, jak na Dacie, jak na budżetowy samochód, gra całkiem nieźle. Bardzo nieźle też wygląda kierownica. No i znowu nie mamy tu już Dacia napisane, Dacia, tylko mamy literki D i C. I to jest bardzo ładne logo, pasuje do Daci. Jeszcze zanim pojedziemy, to jedna rzecz. Auto ma 4 kamery, ale po pierwsze są jakości pierwszych kamer z Nokii. O, proszę bardzo, to widać. Można sobie boczek podejrzeć, jeden, drugi, przód i tył, ale nie możecie mieć rzutu 360 stopni takiego z góry, z lotu ptaka. No, jakoś to ze 3 piksele tutaj są łącznie na tym ekranie w tym momencie. Ale jest też zoom auto, czyli można zoomować, jak podjeżdżamy do przeszkody. Wow. Tu, proszę bardzo. Taki ustawiam wyświetlacz, żebyście widzieli, że teraz na przykład całkiem dynamicznie jedzie wyłącznie na elektryce. Z baterii tutaj leci energia do silnika elektrycznego i ten elektryczny napędza przednią oś. Teraz włączył silnik spalinowy i jak jedziecie delikatnie, to w zasadzie jest nie czuć momentu włączenia tego silnika spalinowego, ale jednocześnie słychać ten moment włączenia silnika spalinowego i czasami on się włącza w tak nietypowych, tak dziwnych sytuacjach, że się zastanawiacie, kurna, coś się chyba zepsuło. Więc no dokładnie tak jak w Renault Arkanie, którą kiedyś testowaliśmy. Tak działa ten układ hybrydowy. Jest to konstrukcja własna Renault i Nissana. I teraz na przykład już jedzie na spalinówce i to słyszycie. Zmienia biegi. I czasami też właśnie zmienia biegi. Teraz zmienił bieg, ale czasami macie wrażenie, że tu jest skrzynia bezstopniowa i biegów nie ma. No, przedziwnie działa cały ten układ, ale ważne, że jeździ. I im mniejsze prędkości, im większy ruch, im bardziej jest to miejskie środowisko, tym lepiej jeździ ta hybryda. Tym mniej zwracacie na to uwagę. Plus za to, że ten silniczek elektryczny, który ma tylko 50 koni, jest wystarczający do tego, żeby dosyć sprawnie napędzić ten samochód. On się po prostu zbiera w momencie, kiedy naciskacie nawet delikatnie pedał gazu. Tam musi być całkiem sporo newtonometrów. Zawieszenie oczywiście klasyczne.
zwykłe amortyzatory, zwykłe sprężyny, ale też jak jedziecie po takiej drodze, to zobaczcie, to plastikowe wnętrze nie wydaje z siebie żadnych dźwięków samo z siebie, nic tutaj nie trzeszczy, nie hałasuje, tylko hałasują te rzeczy, które ewentualnie są w kieszeniach umieszczone tych plastikowych i one się tam obijają, albo jak my mamy jakąś kamerę tutaj z tyłu zainstalowaną, no to też ją słyszymy, natomiast samo wnętrze, owszem plastikowe, ale tak jak podkreślam, świetnie zmontowane. Wiele aut, które są dużo droższe od Daci, jest po prostu gorzej poskręcana. Tutaj stwierdzono, że dobra, może nie zainwestujemy w miękkie materiały, ale zainwestujemy w spinki, w porządny klej, w śruby, w montaż, mówiąc krótko. O, teraz jest silnik spalinowy, zmienił bieg i to jest też tak, że zmiana tego biegu jest wyczuwalna, to znaczy jest nawet drobne opóźnienie, tak jakby w mocy, bo on jedzie, na chwilkę jakby słabo zaczyna znowu jechać i znowu macie takie poczucie, że jakby po tej zmianie biegu nabrał wigoru z silnika elektrycznego, ale za chwilę stwierdza, że nie, jednak mu się nie chce i no przedziwne uczucia przy dynamiczniejszej jeździe są, jeżeli chodzi o ten napęd. Jak jedziecie spokojnie, jak to są miejskie warunki, to naprawdę nie ma czego się czepiać, ale jak tylko chcecie poszaleć, o i teraz jedzie, no jak bezstopniowa skrzynia, nie? Natomiast bardzo szybko i bardzo dużo odzyskuje energii ten akumulator przy rekuperacji. To wręcz działa trochę jak KERS w Formule 1. Już mówiliśmy to przy okazji testu Renault Rafale, że faktycznie rekuperację Francuzi dopracowali. Super dopracowali. No teraz znowu nam działa silnik spalinowy, choć mamy połowę baterii i jedziemy stabilnie. To, no wiadomo, no sterownik sobie sam decyduje, nie? Kiedy używać elektryki, kiedy używać spalinowego silnika. Teraz na przykład jednocześnie silnik spalinowy i napędza przednie koła i doładowuje akumulator. Teraz zobaczcie, na elektryce i naprawdę to ruszenie na elektryce robi tutaj bardzo dobre wrażenie, bo momentalnie odjeżdżacie. Nie jest to jak w samochodach z systemem start-stop, że czekacie ułamek sekundy. Ona rusza tak od zera naprawdę zaskakująco dynamicznie. I teraz zobaczcie, mamy tam mniej więcej 1/3 akumulatora, zdejmuję nogę z pedału gazu, tylko tyle robię. Nie hamuję, tylko pozwolę mu się zatrzymać i zobaczcie, widać wyraźnie, normalnie gołym okiem, jak ten wskaźnik się pnie do góry i już mam 1/2 naładowania. Teraz go depnę. Widzicie, jak szybko traci tę energię z akumulatora i znowu zdejmuję nogę z pedału gazu, rekuperuję. Jedno maksymalne przyspieszenie, jedno maksymalne zwolnienie wtedy bez hamowania, tylko ze zdjętą nogą z pedału gazu i w zasadzie odzyskaliśmy całą tę energię, którą utraciliśmy na przyspieszenie. Więc pod względem tego odzysku jest tutaj naprawdę, naprawdę dobrze. To, co mi się nie podoba, to właśnie ta dziwna bardzo praca całego układu. To jest po prostu zauważalne, słyszalne i wyczuwalne. Swoje oczywiście robi też wyciszenie tego silnika, a raczej brak tego wyciszenia, no bo ewidentnie słyszę, że on jest tam z przodu. Natomiast nie ma takiej charakterystyki drżenia silnika trzycylindrowego i to jest fajne. To jest jednostka 1.6, wolno ssąca i ona przede wszystkim powinna nam się odwdzięczać raz, że całkowitą niezawodnością i bezobsługowością tego, a dwa, no zużycie paliwa, nie? Tutaj będzie bardzo istotne i Dacia chwali się, że nawet 80% czasu w mieście to auto potrafi jeździć wyłącznie dzięki elektryce, a na samej elektryce, tylko przy użyciu silnika na prąd, przejedzie nawet do 5 km. Natomiast no umówmy się, wtedy to będzie lizanie tego pedału gazu, a nie naciskanie go. Przewspomagany układ kierowniczy. Czyli za lekko zdecydowanie pracuje ta kierownica, szczególnie jeżeli weźmiemy, że tam mamy dużo prześwitu. To jest wysokie auto i ma ponad 26% tego prześwitu tam na dole, więc to jest naprawdę sporo. I to też świadczy o tym, że to auto nadaje się do jazdy
w terenie. Poprawiono mu w wersji z napędem na 4 koła, zresztą w tej też, tylko w tej jest to bez znaczenia na dobrą sprawę. Poprawiono mu zwisy, czyli kąty najazdu i kąty zjazdu. One są teraz większe. Kąt rampowy także się delikatnie powiększył, ale wszystko to mogłoby wskazywać na to, że jeszcze delikatnie Dacia Duster poprawiono właściwości terenowe. No w tym wypadku to nie odważę się tego sprawdzić, szczególnie, że leje. Tam mamy błoto, a tutaj mamy napęd tylko na przednią oś. Teraz na przykład jadę stabilnie, mam tylko 70 km na godzinę i cały czas, a słyszę ten silnik spalinowy, jakby już miał ze 3000 obrotów i jakby nie wrzucił wyższego biegu. Ale to po to on pracuje na wyższych obrotach, żeby generować trochę więcej energii, którą doładowuje wtedy ten silnik, którym doładowuje akumulator i z którego potem energia jest oddawana do silnika elektrycznego. No przedziwna konstrukcja. Wydaje mi się, że dużo bardziej skomplikowana niż na przykład w hybrydach Toyoty. No i nie daje takiego uczucia płynności jazdy jak w Toyotach. Tam jednak to wszystko jest liniowe, tam nie macie pojęcia, kiedy załącza się ten silnik spalinowy. Nie ma tam też w tych Toyotach hybrydowych, żeby nie było takiego odejścia z tej elektryki na samym początku, chociaż już w tych wersjach z 5. generacją hybrydy jest znacznie lepiej, bo kładziecie nogę na pedale gazu i czujecie, że ciągnie ich moment z tego silnika elektrycznego, a nie spalinowego przede wszystkim. Natomiast to auto tak jakby dłużej było w stanie utrzymać się na tej samej elektryce podczas jazdy, jakby więcej jej wykorzystywało, szczególnie przy tych niższych prędkościach i przy rozpędzaniu auta od zera, ale jednocześnie działanie tego wszystkiego jest chaotyczne, mało zrozumiałe i wyczuwalne. Natomiast pozytywnym zaskoczeniem jest zdecydowanie zużycie paliwa. Ponieważ w mieście i przy spokojnej jeździe bocznymi drogami bez najmniejszego problemu zamykaliśmy się w 5 litrach. Teraz nam pokazuje 6,5, bo raz bawiliśmy się tą baterią, rozładowywaliśmy ją, mocniej przyspieszaliśmy, wyprzedzaliśmy, ale na przykład teraz przeszedł już sobie w silniczek elektryczny, jak podładował baterię i to zużycie paliwa będzie nam malało. I tak jak mówię, w codziennym, miejskim użytkowaniu w 5 litrach w ogóle zamkniecie się z palcem w pompce. Dobra, jak będzie wiało, lało, będzie mróz, śnieg, włączycie klimatyzację, wszystko co jest możliwe do włączenia tutaj w środku, choć dużo tego nie ma, to zużyje Wam 5,5 litra. I to wszystko. Inaczej oczywiście będzie, kiedy będziecie użytkowali go dynamiczniej i w trasie. Rzekomo przyspieszenie do setki to 10,1 sekundy, więc całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że mówimy o Daci. Wyczytałem w którychś z testów na jej temat, że ona się dobrze prowadzi przy prędkościach autostradowych. No to nie wiem, kto to pisał, chyba ktoś, kto wcześniej wózkiem na zakupy jeździł po autostradach. Oh my goodness! No powiem Wam, że w fabrycznych danych jest napisane, że ona 160 osiąga, ale tętno to wtedy miałbym chyba ze stresu ze 180, jakbym miał się rozpędzić ją do takiej prędkości. Owszem, jak skręcicie w lewo, to skręca, jak skręcicie w prawo, to skręca, ale nie mam bladego pojęcia, jak kręcę kierownicą, co dzieje się z przednimi kołami. Nie jest tak, że oczywiście czuję się jakoś niebezpiecznie, czy niepewnie w tym momencie, natomiast no, nie daje to auto takiego bezpośredniego kontaktu z drogą, zdecydowanie. Tutaj czuć technologię Renault sprzed dobrych 15-20 lat, jeżeli chodzi o układ kierowniczy i takie właśnie poczucie tego, takiej pewności. I jest też stosunkowo głośno, już nawet przy tych 120 na godzinę. Słyszę i jak wycieraczki ocierają o szybę i słyszę szum powietrza i słyszę silnik. No tak. Zobaczcie teraz zużycie paliwa, 7,5 litra. I ona już nie będzie ekonomiczna w takich dłuższych trasach. Dacia wprost mówi, że wyrzuciła z oferty diesla, ale wrzuciła za to hybrydę i ta hybryda powinna być oszczędna. I faktycznie hybryda będzie oszczędniejsza niż diesel, ale wyłącznie w miejskich warunkach. Bo diesel palił więcej niż 5 litrów w mieście. Natomiast w trasie, no niestety to diesel miał dużo większą przewagę nad hybrydą. Dużo większą, bo liczącą nawet 2,5 litra paliwa, a to już jest spora różnica. To jeszcze zobaczymy teraz, jak tutaj pójdzie nam z przyspieszeniem. W tych warunkach napęd naprzód. No dobrze, to jesteśmy w takim ustawieniu.
Tak robimy. No i co? Jedziemy, nie? Yeah! O! No nie, on nie ma mowy, żeby on zapiszczał nam przednimi kołami, bo pada, ale on nawet nie zamielił tymi kołami przez sekundę na tym mokrym. Taki to jest potwór. Taki to jest potwór, że ten potwór zrobił przyspieszenie do setki 1,5 sekundy gorzej niż podaje producent, czyli 11,57. To jeszcze raz. Dajmy mu szansę. Teraz trochę inaczej ruszymy. Nie z procedury startu, tylko o, tak. Może wtedy coś go zdławiło. O. I tak. No lepiej, jest lepiej. Tam było 11,58, już jest 11,56. Ale wystrzelił jak o ja. Możecie kawę zaparzyć, przeczytać gazetę. Jo! Prawie 13 sekund. No jeszcze lepiej. To teraz coraz zbliżamy się do jakiegoś rekordu. 13-12. No, mówiąc krótko, nie jest to auto do co ja tutaj będę ukrywał, no. I szczerze mówiąc, mam z tym samochodem, a raczej dokładnie z tą wersją hybrydową problem. Bo Dacia Duster jest zajebistym wozem. I w pierwszej generacji była, i w drugiej generacji była, i w trzeciej generacji była zajebistym wozem, kiedy poszukiwaliście taniego, roboczego woła, ekonomicznego, taniego w naprawie, nie psującego się i z napędem na 4 koła. Był po prostu autem, które nie wymagało żadnej specjalnej troski, a pojechało w błocie, w terenie, miało wysoki prześwit, wszędzie przejechało w dieslu, mało paliło, było bezawaryjne. A to auto no jest fancy. Jest fancy. Fajnie bardzo zaczęło wyglądać. Bardzo mi się podobają te praktyczne rozwiązania tutaj. Te haczyki, te schoweczki, pierdoły takie jak to, że tak telefon możecie. Jest po prostu przemyślana, a ja bardzo lubię, mam słabość do przemyślanych samochodów. Jest jakaś. Jest oryginalna. Z jednej strony pozostała Dacią, z drugiej strony stała się taka fancy. Trochę nie przymierzając jak, uwaga, Mini. Mini zawsze było fancy, zawsze było oryginalne i trochę taka stała się Dacia, jeżeli chodzi o rozwiązania, jeżeli chodzi o design. Natomiast no nie wyobrażam sobie kupić Daci za 120 000 złotych tylko po to, żeby ona pełniła mi funkcję auta miejskiego. To auto moim zdaniem ma sens w momencie, kiedy znowu kupicie je z silnikiem 130 koni z napędem na 4 koła. Ale to jest tylko mój domysł. Na pewno będzie to tańsze auto. Natomiast no, ta hybryda tutaj no, do miasta Dacia Duster z napędem tylko na przód, dlatego że mało pali, no bądźmy poważni. Są naprawdę lepsze samochody w tej cenie, które będą Was w mieście, które w mieście dadzą sobie radę znacznie lepiej niż ona. Natomiast auto samo w sobie, abstrahując od napędu, jest bardzo, bardzo fajne i ceny startują chyba od 80 000 złotych, co w dzisiejszych czasach naprawdę się docenia.